Siema! Dzisiaj będzie ostatni odcinek o Game Boyach. Będzie to podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory pokazałem na swoim kanale. Będzie historia Game Boyów. Więc był rok 89 i wtedy właśnie ukazał się pierwszy szary Game Boy. Konsola 8-bitowa, duży, zasilany 4 bateriami. Co on tam posiadał? Przyciski AB, Start Select, krzyżak, to już wszystko było w moich programach. Pokrętło, kontrast, podgłaszanie, wejście na zasilacz, wejście na słuchawki, XT konektor. No i posiadał gówniany zielony ekran, który pozwalał na wyświetlanie 4 odcieni szarości, choć tak naprawdę wszystko i tak było zielone. Ale konsola odniosła wielki sukces. W roku 95 pojawił się też model Play It Loud, co jak sama nazwa wskazuje miał lepszy głośnik i konsolka sobie bardzo dobrze radziła. Mimo to, że konkurencyjny Game Gear czy Lynx miały kolorowe ekrany z podświetleniem, to jednak klasyczny Game Boy zdominował rynek. Nic jednak nie mogło trwać wiecznie i Game Boy musiał doczekać się swojego następcy. W roku 96 ukazał się Game Boy Pocket. Game Boy Pocket, no technicznie to był po prostu tak jak klasyk. Wizualnie też był bardzo podobny. Tak samo kanciasty, nie tylko gabaryty się zmniejszyły, bo również pobór mocy. Teraz zasilany jest 2 małymi paluszkami. I co jeszcze się zmieniło? Ekran w Pockecie, jak widać, jest większy niż w klasyku, gry są troszkę rozciągnięte i ponadto ekran jest znacznie lepszej jakości, bo już nie jest zielony, jest to normalny szary ekran, który również wyświetla 4 odcienie szarości, aczkolwiek wszystko na nim widać zdecydowanie lepiej niż na ekranie klasyka. Warto nadmienić, że w 1998 roku na początku tylko w Japonii pojawił się również Game Boy Light, który był troszkę zmodyfikowanym Pocketem, to znaczy posiadał podświetlenie na ekran i kilka drobnych zmian stylistycznych, ale poza tym była to ta sama konsola. Jako że Pocket nie wnosił jednak nic nowego, te same gry chodziły co i na klasiku, więc teoretycznie ludzie wcale nie musieli się na niego przesiadać, to też Nintendo musiało pomyśleć o nowej konsoli. No i tak w roku 1998 ukazał się Game Boy Color, który jak sama nazwa wskazuje posiadał już ekran kolorowy. Stylistycznie może nie wniósł nic nowego, wystarczy spojrzeć. Gabarytowo bardzo zbliżony jest do Pocketa, jest minimalnie większy. Zmieniło się już zasilanie. Były to również 2 paluszki, ale już nie te cienkie, te małe, tylko te zwykłe paluszki. Poza tym, jak już wspomniałem, konsola ta oferowała ekran kolorowy, więc była to innowacja. Oczywiście nadal można było tylko pomarzyć o podświetleniu ekranu. Jak widać, bardzo mały ekranik. Jego przekątna była znacznie mniejsza niż ekranu Pocketa. Była nawet mniejsza niż, odrobinę mniejsza niż ekran w Game Boyu Classic, więc kolor z tych wszystkich, nazwijmy to starych Game Boyów, miał ekran zdecydowanie najmniejszy. Jednak oczywiście, jak to bywa, również Game Boy Color musiał kiedyś się zestarzeć i wtedy pojawiła się nowa konsola, czyli Game Boy Advance, który ukazał się w roku 2001 i była to pierwsza konsolka Game Boy, która była w poziomie. No tutaj już było troszkę gruntownych zmian. To znaczy rozkład przycisków był ten sam, tylko że teraz były one po bokach ekranu, a nie pod ekranem, tak jak w poprzednich wersjach. No i gruntowna zmiana, dodano 2 triggery L i R, natomiast nie zmieniło się zasilanie, nadal były to 2 baterie paluszki. Jednak zrezygnowano tutaj z wejścia na ładowarkę, na zasilacz, który umożliwiał wygranie bez baterii, co jest dla mnie w ogóle głupim pomysłem. Nie ma tu również podświetlenia ekranu, co w tym wypadku już można uznać za kpinę. To już z tego kiedyś się śmiałem, a w zasadzie bluzgałem to. Tak wielka firma jak Nintendo wypuściła konsolę nie tylko nie mającą podświetlenia, ale również posiadającą na tyle ciemny ekran, że nawet granie w stare gry z kolora chociażby jest o wiele bardziej nieprzyjemne niż na kolorze. Po jakimś czasie w końcu ukazał się Game Boy, który posiadał podświetlenie ekranu. I był to Game Boy Advance SP. Czyli pierwszy w historii Game Boy, chociaż nie pierwszy w historii był Game Boy Light, ale pierwszy wydany na całym świecie Game Boy z podświetleniem ekranu, Game Boy Advance SP, który posiadał podświetlenie ekranu, który jak widzicie był rozkładany.
posiadał baterię litowo-jonową ładowaną z ładowarki, czyli nie było już konieczności kupowania paluszków. Również posiadał przyciski LR, małe, dość niewygodne. Przez to, że był rozkładany, to nie rysował się jego ekran, który natomiast był dokładnie takich samych rozmiarów jak ekran Advance'a. Był to chyba jeden z najlepszych modeli Game Boya, jeśli nie najlepszy. Po jakimś czasie pojawił się również Advance SP w wersji drugiej, który posiadał jeszcze lepszy ekran z podświetleniem od spodu, przez co jakość obrazu była bardzo, bardzo dobra, kolory były bardzo żywe i ostre, więc jest to na pewno udana konsola. Wydawałoby się, że już nic więcej nie można zrobić i faktycznie tak było, bo to już było wszystko, co można było osiągnąć w dziedzinie Game Boyów. Pójść dalej, no to tylko stworzyć nowy model, nową technologię, nowe gry, lepszą jakość grafiki. Zwłaszcza, że niedługo potem ukazał się Nintendo DS, czyli zupełnie nowa konsola z nowymi możliwościami, z nową, lepszą grafiką, więc wydawało nam się, że Game Boy to już zamknięty rozdział, ale jednak nie, bowiem w roku 2005 na światło dzienne wyszedł Game Boy Micro. Kolejna wariacja na temat Game Boya Advance, która tym razem była, jak sama nazwa wskazuje, zminiaturyzowana. Była to konsolka bardzo mała. Bardzo, bardzo mała. Game Boy Micro, cóż, trudno powiedzieć, dlaczego on się ukazał. Prawdopodobnie chcieli wycisnąć jeszcze trochę kasy z już umierającego systemu. Konsolka była fajna. Posiadała również przyciski LR, mniej wygodne niż w poprzednich modelach. Była w ogóle mała skala, maleńki ekranik, ale oferujący 5 stopni podświetlenia, dający bardzo dużą ostrość, przez co granie było bardzo fajne na tej konsoli. Również bateria litowo-jonowa, no i obsługa jedynie gier z Game Boy Advance. No i jak porównamy go z Advance'em, no to widać, jak maleńkie są jego gabaryty. Czy chociażby z klasycznym szarym Game Boyem. Była to najmniejsza ze wszystkich konsol Game Boy. No i zarazem ostatnia. Po Game Boyu Micro nie ukazał się już później żaden Game Boy. To teraz porównajmy ze sobą te wszystkie Game Boye w takim kryterium, jak one wyświetlają gry. Ponieważ nie dysponuję zasobem baterii, który by mi pozwolił włączyć wszystkie konsole naraz, to też podzieliłem je na dwie części. Pierwsza to będą klasyczne, nazwijmy to Game Boye, czyli te w pionie, i odpalimy tutaj sobie 3 gry dla porównania. Tetris, F1 Race i Drop Zone na Game Boy Color i zobaczymy, jak będą wyglądać. Więc możemy zaczynać. Na początek Game Boy Classic, teraz Pocket i Color. Wszystkie konsole włączone. Troszeczkę się nam tutaj zrobiła kakofonia. I jak widać, Game Boy Classic, zielony ekran, mało wyraźny, piksele, ale klasyczny, kultowy wygląd. Game Boy Pocket, jak widać, jakość obrazu znacznie lepsza, szary ekran, jaśniejszy, dobra widoczność, ale nadal jest to tylko czarno-biały ekran. I Game Boy Pocket, kolorowy ekran, dobra widoczność, dobra jasność, więc najsłabiej z tych ekranów wypada zdecydowanie ten z klasycznego Game Boya. Aczkolwiek na wszystkich można grać i prezentują się tak, jak widzicie. No i kolejne 3 konsolki, czyli Advance'y. Grami, które zaprezentuję, będą Boktai 2, Breath of Fire 2 oraz Sonic Advance. Zobaczymy, jak się prezentują na tych konsolach. Dobra, to włączamy konsolę. Na początek Advance.
Teraz Advance SP i Micrus. Jak widzimy, od Micrusa bije jasne, oślepiające światło. Od SPK trochę mniej światła. Natomiast od Advance'a nie bije żadne światło, tylko światło odbite. Jak widzimy, na Advance'ie niewiele widać. Ciemny ekran odbijający światło. Na Advance'ie SP widać wszystko wyraźnie. Jasny ekran. Trochę rozmyty przez światło naświetlające z góry, ale można grać komfortowo. Różnica jest porażająca. No i Micrus z ostrym podświetleniem, rażącym, które można jednak zmniejszyć. No i tutaj widać bardzo dużo. Więc zdecydowanie z prezentowanej trójki najlepiej prezentuje się ekran Game Boya Micro. Przyjrzyjmy się jeszcze z bliska ekranowi Game Boya Micro, aby zobaczyć, jak jest on wyraźny, jak jest on ostry. Wszystko widać tak pięknie, a jest to przecież tak mały ekranik. No jest to naprawdę bardzo dobry ekran. Sami zobaczcie. Więc tak właśnie prezentują nam się wszystkie Game Boye. Kilkanaście lat historii konsol przenośnych. Historii, która pokazała, że Nintendo naprawdę wie, co robi i konsole te w sumie, wszystkie modele Game Boya, jakby zsumować ich sprzedaż, no to pozostają najlepiej sprzedającymi się. To Game Boy, marka Game Boy jest najlepiej sprzedającą się w historii. I tak będzie się kończył mój cykl. Game Boyom poświęciłem sporo czasu, sporo filmów, sporo nerwów. Więc dzisiaj będę się już żegnał z tymi handheldami. Będą one sobie stały na mojej półeczce, ale na tym kanale myślę, że powiedziałem o nich już wszystko, co mogłem powiedzieć. Więc to wszystko. Dzięki za uwagę. Na razie.